Witam bardzo serdecznie. Dziś jest 21 dzień marca, Dzień Wagerowicza 2023 roku. Imieniny obchodzą Filemon i Lubomir. W Gdańsku 8 stopni Celsjusza, przewaga chmur, blok BTC 78, 17,85. Cena KNG $2,5, cena cash 269,9 KNG, co oznacza, że jeden cash jest w przeliczeniu na złotówki warty ponad 2900 zł, a sama Kanga wyceniana jest na 74 miliony złotych. To jest kwadrans Kango numer 141. Proszę dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać, skąd nas oglądajcie i pamiętajcie, że jeżeli nie subskrybujecie naszego kanału, to wspieracie wszystkich urzędników. Czołem Łukasz. Cześć Sławku. Łukasz, jak nazywamy przesoloną firanę? No nie wiem. Zasłona. Dobra. Co się dzieje, powiedz, w świecie Bitcoina, Ethereum i w ogóle wykresów? No więc generalnie wszystkich grafików malujących w Paincie i tym podobnych wróżbiarzy opanował istny szał. Mamy nie wiadomo co, czego się chwycić. Analiz jest tyle, ile analityków. No nie, no dobra, ale generalnie faktycznie widać, że nie wiadomo co będzie. Z jednej strony mamy analizy techniczne, które mówią o pewnych punktach wsparcia, wzrostach, tutaj granica 30 000, 32 000 wzrostu Bitcoina, z drugiej strony jakieś opory i tak dalej, ale w tle jest bardzo istotny element związany z analizą fundamentalną, czyli tak naprawdę w tej chwili najistotniejsze jest to, co się stanie z Fedem, co się stanie z bankami, bo jeżeli drukarka ruszy, no to myślę, że faktycznie sky is the limit i będziemy mieli naprawdę jakieś oszałamiające wzrosty. Tutaj pragnę zauważyć, że ta drukarka ruszyła. O czym będziemy pewnie dzisiaj... Dzisiaj będziemy jeszcze rozmawiali, tak, ale ona ruszyła i Bitcoin od razu poszybował i na dodatek odkleił się jeszcze od akcji, bo akcje poleciały w dół, a Bitcoin do góry. Czyli stało się to, co rzadko się działo. Wszyscy mówili, że jest skorelowany Bitcoin, a tutaj nagle depek się zrobił. Ja tylko przypomnę, że kilka tygodni temu prezes Banku Centralnego Indii, który jest przeciwnikiem kryptowalut bardzo wielkim, powiedział, że koronnym argumentem przeciwko Bitcoinowi jest to, że on już nie jest alternatywną formą inwestycji, no bo idzie skorelowany właśnie z akcjami i z tym, co się dzieje po prostu na rynku finansów. No ale tu się okazuje, że to jednak jest ciągle alternatywa inwestycji w ogóle całego świata. No tutaj można powiedzieć, że wydarzyło się na rynku tak dużo, że prognozowanie w tej chwili poziomów jest no, bardzo ryzykowne, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście zachęcam na Daily Chain, można przeczytać, będzie dzisiaj bardziej szczegółową analizę techniczną, no i samemu wyciągnąć wnioski, bo myślę, że to jest najważniejsze, żeby nie wierzyć ślepo innym i nie powtarzać ruchów innych osób, tylko robić to samemu z własnym przekonaniem, bo wtedy przynajmniej jak stracimy, to będziemy wiedzieli dlaczego. Tak, dokładnie. Przepraszam, powiedz, kto dzisiaj miał imieniny? Lubomir i Filemona, jeżeli dobrze pamiętam. Lubomir i Filemona. Chciałem dzisiaj złożyć, żebyśmy zaczęli składać imieninowe życzenia właśnie wszystkim tym, którzy dzisiaj obchodzą, więc tak chciałem dzisiaj zrobić, a potem sobie pomyślałem, że to takie niesprawiedliwe, bo jak ktoś ma dzisiaj urodziny, to jemu nie złożymy życzeń, więc tym, którzy mają dzisiaj urodziny, też składamy serdeczne życzenia. Może nawet pomyślimy kiedyś o jakimś konkursie z tym związanym. Pamiętam, jak tydzień temu powiedziałeś o tym, że otwiera się kanał na $50 000 w Bitcoinie i ja powiedziałem, że nie jestem w stanie w to uwierzyć. To znaczy, nie wiem, jak z wykresów można by było coś takiego wyczytać, natomiast pod kątem tego, co fundamentalnie się dowiadujemy w tej chwili, no to faktycznie moja wiara zaczyna rosnąć. Więc czy chcesz coś dodać jeszcze do wykresów, czy możemy przejść do... Myślę, że możemy przejść płynnie od wykresów do tego, co pojawiło się na Twitterze ostatnio. 17 marca, czyli 4 dni temu, jeden z użytkowników podpisujący się James Medlock napisał, że
że nie będzie Hiperinflacji, nie będzie, jest gotowy się założyć na $1 milion, że Bitcoin nie będzie kosztował miliona. No to chyba Medlock powiedział dokładnie, że Stany Zjednoczone nie wpadną w hiperinflację. Tak. To jest analityk finansowy, jakiś tam powszechnie znany. I przyszła odpowiedź kogoś innego. Tak, i to nie byle kogo, bo sam Balaji Srinivasan, czyli mam nadzieję, że dobrze przeczytałem, to jest były CTO Coinbase'a, dosyć zamożny człowiek, powiedziałbym, że nawet bardzo zamożny. Ostatnio wydał ciekawą książkę, jeszcze nie czytałem, ale zamierzam przeczytać. Napisał, przyjmuję zakład, $1 milion wpłacam na kontrakt, Jamesie kup jednego bitcoina, wpłać go na kontrakt i w ciągu 90 dni ja stawiam na to, że bitcoin będzie kosztował $1 milion. No i nawet chyba zmienił zdanie, bo wpłacił 2 miliony. Bo się przyłączyła druga osoba, czyli są 2 zakłady. Z 2 osobami się założył. No i teraz rozgorzała dyskusja. No ale jak odczytujesz ten zakład? Znaczy, po pierwsze myślę sobie, że Bitcoin nie będzie warty za 90 dni $1 milion. Nie chcę się zakładać, ale wydaje mi się, że to jest taki hura optymizm. Natomiast no, fajnie, że ktoś postawił się przeciwko analitykowi finansowemu, który według mnie, mając tą wiedzę, którą ma, kłamie, jeżeli mówi o tym, że nie będzie przynajmniej inflacji galopującej, no bo przecież, no właśnie, to, co się w tej chwili dzieje, to jest jedno wielkie urzędnicze oszustwo, o czym zaraz porozmawiamy. Myślę, że Bitcoin teraz będzie gwałtownie rósł do góry, nie tylko dlatego, że Stany zaczęły drukować pieniądze, tylko że zaczyna się hura optymizm, a on też zawsze wspierał Bitcoina, jeżeli chodzi o ściganie się to the moon. Najlepsze jest to, że właśnie sami urzędnicy i same banki centralne w tej chwili robią wszystko, co tylko mogą, żeby kryptowaluta po prostu drożała. No, ja muszę powiedzieć, że faktycznie w pierwszym odruchu, jak usłyszałem o tym zakładzie, to pomyślałem, o rany, czemu ta cena ma tak wzrosnąć, a potem jak wgłębiłem się w to, co pisze Balaji, to zdecydowanie zmieniłem zdanie. Faktycznie on bardziej pisze o zjawisku, który nazwał Bitcoinization. No, muszę sprawdzić, bo to był taki strasznie trudny tytuł. Chodziło mu o to, że już to znajduję, bo nie chcę. To było chyba bitcoinizacja, po polsku tłumacząc. Też takie hasło widziałem. Tak, chodziło generalnie o to, że ludzie zaczynają odkrywać, i to pokazało sytuację w zeszły weekend, że nie 2 weekendy temu, jak upadał SVB, że mamy alternatywę. Ludzie zauważyli, że kryptowaluty są dobrą alternatywą. No i przede wszystkim z jednego powodu. I to widzę, oglądałem chyba 3 czy 4 takie programy w kilku stacjach amerykańskich, CNBC i w Fox Newsie i w jeszcze jednej, nie pamiętam w tej chwili jakiej, gdzie była mowa właśnie o Bitcoinie. Zupełnie przypadkowo włączyłem sobie te programy, po prostu leciały i słuchałem i faktycznie do analityków zaczyna docierać jedna informacja, o której oni do tej pory, mam wrażenie, w ogóle nie pomyśleli. Bo jedno pytanie jest w kółko zadawane podczas tych spotkań, wywiadów czy programów. Tak. Ale jak to możliwe, że będzie tylko 21 milionów bitcoinów? Właśnie. To Fed nie może tego zmienić? Tak, oni to mówią, no ale to co, programista nie może tego zmienić? No przecież mogą zmienić. I jedno tłumaczenie widziałem po prostu spowodowało, że para dziennikarzy nie potrafili zadać następnego pytania. Bo ten, który odpowiadał, powiedział, oczywiście, że mogą zmienić, bo bitcoina można zmieniać. Ten bitcoin był już zmieniany wiele razy. Stąd mamy Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision i tak dalej. Tak. Ale czy ludzie za nim poszli, to już zależy od ludzi. Jeżeli ludzie będą chcieli zostać przy oryginalnym bitcoinie, to zostaną przy oryginalnym bitcoinie. Więc nie bójmy się tego, że ktoś to może zmienić. Może, ale nie może nas zmusić do tego, żebyśmy zaakceptowali to jako jedynego prawdziwego bitcoina. Żeby bitcoin miał więcej niż $21, ten taki
oryginalny Bitcoin, jak rozumiem, to by musiała być zgodność większości górników, tak? Tak, żeby było więcej niż 21 milionów sztuk. Tak, tak, właśnie, 20, więc wiemy o tym, że to jest zupełnie nieprawdopodobne. Na pewno... Po prostu ktoś musiałby przestać, wszyscy musieliby przestać kopać starego Bitcoina. Tak. Bo jeżeli ktoś będzie kopał, no to dalej będzie możliwe do używania. Sieć będzie działała. Najwyżej będą po prostu dwie sieci, to tak jak stało się z Bitcoin Cashem. Część górników zaczęła kopać nowego Bitcoina, czyli Bitcoin Casha, a część kopała dalej starego. Gdyby było, Łukasz, tak, że nagle dogadują się ponad 50% mocy obliczeniowej górników, którzy reprezentują... Może 90% się nawet dogadać, oni zrobią forka, to znaczy te 10%, które przestanie akceptować, znaczy nie będzie akceptowało zmiany, to będą kopali swój łańcuch. No właśnie, i o to mi chodzi, tylko który łańcuch będzie miał prawo do nazwania się tym oryginalnym? To już będzie moim zdaniem wybór społeczności. No, jasne. No, ale dla tych, którzy oglądają nas po raz pierwszy albo są jeszcze niedługo w świecie kryptowalut, nie bójcie się, szansa na to, że prawdziwy Bitcoin będzie więcej niż 21 milionów sztuk, uważam, że jest po prostu nieprawdopodobna. A to, co powiedziałeś, jest o tyle istotne, że jeżeli ktoś nie rozumie, jak działa blockchain, jakiś finansista, to on myśli, że to jest jakiś program komputerowy, który można naprawdę zhakować. Tak, dlatego myśli sobie, że można dodrukować, że można coś tam pozmieniać. Jak ktoś zrozumie, jak działa idea blockchaina, zwłaszcza tego bitcoinowego, to naprawdę odkrywa nowy świat i piękno z tym związane. Tak, to naprawdę w tych programach to było wyraźnie widać, że ci dziennikarze, oni wiedzieli coś o bitcoinie, ale myśleli o tym, że to jest jakiś elektroniczny pieniądz. Tak. Że stoi za tym jakaś organizacja, że to jest sterowalne, wyłączalne, że to jest coś takiego klasycznego. Może słyszeli, może mieli nawet wiedzę o tym, że tak nie jest, ale mentalnie nie przyjmowali tego. No, w czasie dyskusji czasami widać było, jak nagle dociera do nich coś zupełnie nowego i teraz ja myślę, że takich ludzi jak oni jest setki, tysięcy. Tak. To są naprawdę coś dużego się dzieje i tutaj do nas wszystkich, którzy teraz oglądacie nas, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, bo dzięki temu ta informacja o Bitcoinie, o tym, że to jest miejsce, gdzie możemy mieć pewność, możemy uciec tam do Bitcoina i mieć zabezpieczenie przed szalejącą drukarką Fedu czy Banku Centralnego Unii Europejskiej. Każdego banku centralnego. Tak, każdego banku centralnego. Ta informacja o tym się rozejdzie szerzej i nie będziemy sami. Niech wszyscy korzystają z tego Bitcoin Heaven. Niech korzystają z tego, to jest naprawdę ważne, także zachęcam. Subskrybujcie, lajkujcie, dzwoneczki, tam te wszystkie rzeczy, które można dodać, to naprawdę działa. Jest nas coraz więcej, chyba zresztą mieliśmy jakąś rekordową ilość łapek w górę ostatnio, więc... No i też możemy powiedzieć, że ktoś wygrał konkurs. Jeszcze nie zdradzam kto, ale tutaj się połączyło naprawdę grube kumulacje, ale to zostawiamy sobie na koniec tego programu. No to Łukasz, ile w ciągu ostatniego tygodnia weszło do obiegu nowych dolarów w wyniku działania Fedu? 300 miliardów. No właśnie, 300 miliardów, ale jak oni to zrobili? No oni wpuścili na rynek, czy zrobili jakiś... Wydarzyła się taka rzecz, że po pierwsze widzimy w tym zestawieniu, który Fed musi ujawniać, chociaż też będę chciał ciebie zapytać, kto kontroluje Fed? Jak wygląda mechanizm kontroli banków centralnych? Ale dobra, w tym zestawieniu okazało się, że jest w obiegu więcej o 300 miliardów dolarów. Połowa tego poszło na ratowanie banków, na pożyczki dla banków. A druga połowa? A druga połowa weszła do obiegu. Nie wiem w jaki sposób, ale wiem, że się pojawiła w obiegu. Część została wypuszczona. I jeszcze jedna ważna rzecz, że część, która się nie liczy w tej pierwszej połowie, część banków dostała kasę w zamian za to, że zestawiła obligacje państwowe. Tak, bo wyjaśnijmy jeszcze raz, to już tłumaczyliśmy kilka razy, ale co się tak naprawdę stało? Dlaczego banki mają problem? Banki mają problem, ponieważ większość pieniędzy, które depozytariusze deponują, lokują banki w papiery wartościowe, które do tej pory były uznawane za płynne i bezpieczne, czyli w papiery skarbowe Fedu, Stanów Zjednoczonych, możemy tak powiedzieć. Dlaczego one były płynne? No bo można było je sprzedać w każdej chwili. Dlaczego były pewne? No bo rząd gwarantuje ich wykup, no i generalnie nie traciło się na nich. Czyli kupowało się, powiedzmy, obligację 3-letnią za 95
$5 i za 3 lata ona była wykupywana przez państwo za $100. Jeżeli w międzyczasie ja nagle potrzebuję pieniędzy, no to jestem w stanie sprzedać tę obligację 3-letnią, którą kupiłem za 95, mogę ją sprzedać powiedzmy za 96 albo za 97, tak? Bo nie ma problemu. Ktoś, kto odkupi, mówi ok, będę czekał jeszcze tylko rok i dostanę $3, więc super, nie? Bardzo dobre oprocentowanie. Ale co się dzieje w momencie, gdy Fed podnosi stopy procentowe? Podnoszenie stóp procentowych powoduje, że obligacje tanieją. Czyli ja teraz, jeżeli oprocentowanie było 1%, Fed miał ustalone, no to obligacje 3-letnie mogę kupić powiedzmy za 90, dla uproszczenia powiedzmy $97. Tak. Ale jeżeli teraz to oprocentowanie wynosi 5%, no to bardzo spłycając, to mogę kupić tę obligację za $85. Kupuję za $85, czyli bank, który teraz chce sprzedać tą obligację, którą kupił rok temu, nie może jej sprzedać za $97, ani za 98. Bo na rynku można kupić taniej. Bo na rynku można kupić taniej. Chyba, powiedzmy, że bank doczeka tego okresu, na które obligacja została wyemitowana, ale te najczęściej są długie okresy. No, wieloletnie, a tak. Bank potrzebuje płynności teraz, no bo nagle zrobił się run na bank. Ludzie przestraszyli się, że mogą nie dostać swoich pieniędzy i zaczęli chcieć wypłacać te pieniądze. Ale dlaczego tak się stało? Moim zdaniem to jest wywołane akcją, którą zaczął Fed, zamykając banki związane z krypto. Ja bym poszedł jeszcze równolegle w drugą, znaczy w tym podobnym kierunku co ty, ale dorzuciłbym jeszcze jedną ścieżkę. I o tym powiedział właśnie były CTO Coinbase'a, którego nazwiska nie potrafię wymówić, ale ty już je raz wymówiłeś, przypomnisz? Tak, już mówię, to jest Balaji Srinivasan. Dobra, Balaji. Pozdrawiamy pana Balajiego. On powiedział, że regulacje pozwalały bankom ukryć to, że nawet nie mają rezerwy cząstkowej. Że przez regulacje, które były przygotowane przez rząd Stanów Zjednoczonych, banki mogły oszukiwać, a Fed mógł w sumie legalnie wpuszczać gigantyczną ilość nowych pieniędzy. No bo zobacz, nawet regulacja, która pozwala na to, że ja jako bank mogę inwestować środki w obligacje skarbowe, i te obligacje skarbowe mogą gwałtownie stracić na wartości. To są regulacje, które narażają wszystkich ludzi w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, wszystkich deponentów na stratę pieniędzy tak naprawdę. Winą za upadek tych banków obciążeni są przede wszystkim nie bankowcy, no bo to jest jasne, że oni chcą zwiększyć swój zysk i zawsze będą szli na krawędzi, tylko urzędnicy. To regulacje stoją za tym, że ludzie dzisiaj tracą pieniądze. I teraz jeszcze dalej. Przecież jeżeli Fed teraz wpuszcza $300 miliardów w obieg i nie ma się co oszukiwać, zaraz wpuści kolejną kasę, to my oczywiście jako kryptowalutowcy się cieszymy, bo to zwiększa nam wartość naszych oszczędności, ale to oznacza, że ci ludzie, którzy zaufali urzędnikom i nie zainwestowali swoich środków w bitcoina czy w inne kryptowaluty, tylko wiernie trzymali swoje środki w bankach, oni w tym momencie zostają okradzeni. I to trzeba jasno powiedzieć. Zostali okradzeni. Nie tylko dlatego, że ich bank upadnie, bo może nie upadnie, tylko dlatego, że możemy się spodziewać znowuż wielkiej inflacji. Tylko chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Co będą robili regulatorzy i ośrodki sprawozdawcze? Będą szukały kozła ofiarnego. Będą próbowały ukryć tą inflację. Ukryć. No zobacz, co takiego wydarzyło się całkiem niedawno w jednym państwie, które leży nad taką rzeką jak Wisła. No przecież zmieniono koszyk z 2 albo 3 lata temu, koszyk inflacyjny. Wyjaśnijmy, jak działa koszyk inflacyjny. No koszyk inflacyjny to jest, jeżeli musimy policzyć inflację, to musimy wybrać pewne towary, usługi, bazę taką i porównywać, ile ta baza kosztowała dzisiaj, ile miesiąc temu, ile 2 miesiące temu i tak dalej. To się nazywa koszyk, czyli tam tak w skrócie można sobie wyobrazić, że powinny się znajdować te produkty, które przeciętny, jeżeli będziemy mówili o indeksie konsumenckim, te produkty, które kupują konsumenci w proporcjach takich, jakie kupują w ciągu miesiąca. No więc słyszałem, że była lokomotywa. Była lokomotywa też, tak. Więc wrzucono tego koszyka. To na tym będą teraz polegały zabiegi, żeby wprowadzać ludzi w błąd, żeby żyli w przekonaniu, że nie ma. No ale przecież każdy czuje tę inflację. Przecież widzimy, ile innego, kosztuje... Ale zobacz, to tak jak oglądasz
telewizję. Mamy 2 ośrodki telewizyjne w Polsce. Jedni są za, drudzy przeciw. Nie wymieniam, który za który. Jest coś takiego, że jeżeli widzisz, że w telewizji minister ci mówi, albo Główny Urząd Statystyczny, że inflacja jest taka i taka, to wierzysz w to. Po prostu wierzysz. Jeżeli oczywiście interesujesz się tematem, to nie wierzysz. Ale jak mówisz, że inflacja jest jednak większa, to mówi się, że jesteś foliarzem. Jak mówi się, że inflacja jest większa i trzeba uciekać do kryptowalut, to jesteś foliarzem i przestępcą. To tak w tej chwili to wygląda. A zatem powiedzmy to jasno, to urzędnicy, teraz mówimy o urzędnikach amerykańskich, stoją za tym, co się zaraz będzie działo. No bo co myślisz, co się będzie działo? No ja się spodziewam jednak tego, że no Fed stoi w tej chwili naprawdę w rozkroku, bo Fed ma 2 niebezpieczeństwa i na dodatek one są ze sobą sprzeczne. To znaczy, jeden to jest galopująca inflacja. 2 cele ma, tak? Galopująca inflacja, a z drugiej strony zapewnienie płynności w sektorze bankowym. I teraz, jeżeli będzie chciał zapewnić płynność w sektorze bankowym, no to pobudzi inflację. Jeżeli będzie próbował zbić inflację, czyli wycofywać będzie środki z rynku, to spowoduje, że ujawnią się dziury, ujawnią się straty banków. Ja słyszałem, że one są szacowane na $600 bilionów. 600 bilionów dolarów, straty wszystkich banków. Jakaś kwota niewyobrażalna po prostu. To jest nie 600 miliardów dolarów, tak. 600 bilionów. Teraz nie wiem, czy mówisz o amerykańskich, bilion po polsku i po angielsku to jest to samo, tak? Nie, trylion po amerykańsku to jest polski bilion. Napiszcie proszę, czy mam rację. Tam. Tutaj numeracja europejska różni się trochę. Tak, no ale to jest 2000 razy więcej niż Fed wtłoczył teraz w system finansowy. No i też prognozy są takie, że Fed w końcu zastopuje podwyższanie stóp procentowych. Jeszcze był taki pomysł, że podwyższy o 0,25 punktu. To jest najbardziej prawdopodobne, to już jutro. Już jutro będzie ogłoszone. Najbardziej spodziewają się o 25 punktów bazowych podniesienia oprocentowania, co jest złe, bo jeszcze bardziej zwiększa stratę banków, ale wyraźnie pokazuje, że zamierzają już przyhamować. Oczywiście, jeżeli dadzą 0, to mamy sytuację taką, że no to jest sygnał naprawdę będzie byczy. Jeżeli nie podniosą stóp procentowych, nie wierzę w to, że obniżą, chociaż przyznaję, że jak oglądałem te wyniki prognoz, to jest prognoza, że podniosą o 50 punktów bazowych. Ktoś tam dał, z zapytanych analityków, najwięcej dało 25, całkiem sporo powiedziało, że 0, ale był głos również, że zetnie. Mało prawdopodobne, ale jednak. Czytam komentarze i bardzo dużo się tutaj pojawiło teraz, dlatego ktoś będzie z nas musiał je przeczytać i odpowiedzieć. Dużo jest. Dobra. Mówi się o porażce pana Powella, tak? Tak, ja bym powiedział, że może nawet to nie do końca być jego wina, ponieważ jak budujesz na piasku i stawiasz ten domek z kart, to musi się w końcu zawalić, musi. I to, że akurat zdarzyło się to podczas jego warty, no to może swoimi działaniami nie był wystarczająco agresywny. Szczególnie mówię tutaj o działaniach podczas COVID-u i podczas późniejsze opóźnione podnoszenie stóp procentowych. Tutaj można dyskutować, chociaż znowu to nie jest tak, że te decyzje spowodowały te problemy, które teraz mają. To tak naprawdę odsłaniamy problemy, które istniały od od samego początku one po prostu istniały i problem się budował. No tak, znaczy to zgadzam się, że być może Powell musiał reanimować trupa, który już tak ledwie co żył. Ja przypominam sobie, kiedyś słyszałem taką historię o Ludwiku von Misesie, jakby czołowym przedstawicielu szkoły austriackiej, a wręcz jej inicjatora. Historia mówi o tym, że wtedy, kiedy powstawały pomysły centralizacji banków w Stanach Zjednoczonych, zaproponowano mu tam pracę, to powiedział, że nie chce mieć krwi na swoich rękach. Więc chodzi mi o to, że kiedy pracuje się jako prezes banku centralnego i ma się tą wiedzę o tym wszystkim, to ma się strasznie ciężką robotę i muszę ci powiedzieć, że współczuję na przykład naszemu prezesowi. Myślę, że chłop już długo nie pociągnie. Jest tak zestresowany, naprawdę. Ja wiem, wyobrażam sobie, co on wie,
A co musi mówić przed kamerami i jeszcze musi udawać, że on w to wierzy. Naprawdę. To jest co, tutaj może być tak, że w pewnym momencie, jak ludzie otaczają się pewnymi innymi ludźmi, to oni mogą zacząć wierzyć w tą wersję, która tam funkcjonuje. Ja to widziałem wyraźnie po znajomych, którzy zaczynali pracę w różnych urzędach, że w momencie, gdy zaczynali pracę w tych urzędach, to jeszcze byli powiedzmy krytycznie nastawieni do jakiegoś tam urzędu, ale wraz z upływem lat oni wsiąkali w temat i zaczynali mówić po prostu tak, jak inni urzędnicy. I no tak. To jest straszne. Chciałem podziękować Hubertowi, który zwrócił mi uwagę, że ja mówię pieniędzy zamiast pieniędzy. Nie mogę się pozbyć tego. Nawet żona na mnie krzyczy z tego powodu, także Hubert, keep walking, jak to niektórzy mówią, poprawiaj mnie, chcę mówić poprawnie. Dobra, myślę, że zanim czytamy komentarze, to co nowego na Kandze? No właśnie, mamy przecież tutaj specjalnego gościa, który pewnie nie może się doczekać. Zapraszamy Jacka. Jacku, czy jesteś z nami? Tak, jestem z wami. Pozdrawiam. No, witaj. Powiedz, co się takiego dzieje w najbliższym, czy co będzie się działo w najbliższym czasie na Kandze? No, zgodnie z dewizą KNF, czyli Kanga na fali, staramy się być na fali i żyjemy tym, oprócz tego wszystkiego, o czym mówiliście i największego skamu świata, jakim jest bankowość, to co robimy, to staramy się trzymać rękę na pulsie, a jak pewno wszyscy wiedzą i wszyscy komentujący, słuchający i zaangażowani, to świat krypto żyje debiutem tokena Arbitrum w tym tygodniu, w czwartek. Uwolniony airdrop do wszystkich, którzy wypełnili te skomplikowane warunki zaangażowania w kolejne testy tej sieci. W związku z tym oczywiście nie może być inaczej i Kanga przygotowuje się do tego, żeby wdrożyć Arbitrum i oferować możliwość oczywiście obrotu depozytów i wypłat takimi tokenami jak Ethereum po sieci właśnie Arbitrum, ale również przygotowujemy się do wylistowania tokenu ARB, czyli Arbitrum i to moim zdaniem będzie wielki debiut. Już największe giełdy zapowiedziały, Huobi, OKX, Binance wczoraj ogłosił, że też będzie listował 23. Jeszcze jest tylko debata, która to będzie godzina. Binance bezpiecznie powiedział 17 UTC. Niektórzy się wyrywają wcześniej, no ale to wszystko będzie zależało oczywiście od tego, jak ten airdrop zostanie uwolniony. Pewno będzie mega tłoczno na sieci Arbitrum. W każdym razie oprócz tego również przygotowujemy co najmniej 1 lub 2 tokeny po sieci Arbitrum na przyszły tydzień, więc warto zapiąć pasy. Będzie się na pewno działo. Jacku, a możesz powiedzieć 2 zdania, o co chodzi z Arbitrum, co to jest za token i co to jest za przestrzeń technologiczna dla tych, którzy nie wiedzą? No, powiem tak, to jest dobre pytanie, które zadałeś, Sławku, bo to w ogóle jest pytanie na jakiś oddzielny kwadrans. Po co komu kolejna warstwa druga na Ethereum? Ja co prawda nie jestem specjalnym fanatykiem i takim maksymalistą ETH, ale powiem, że moim zdaniem po tych wszystkich latach i po tych wszystkich doświadczeniach i tych wszystkich ekosystemach, jakie powstawały i Cosmos i Polkadot i wszystkie inne, to jednak Ethereum broni się jako największy wynalazek przestrzeni blockchainowej po Bitcoinie, wprowadzając smart kontrakty, bo jednak okazuje się, że największa adopcja idzie przez EVM, przez to, że jest to najprostszy ekosystem do używania przez normalnego, prostego człowieka z portfelem, który obsługuje wszystkie sieci, chociaż nie jest doskonały i to oczywiście trzeba sobie to powiedzieć. No i Arbitrum jest tak zwaną warstwą drugą na Ethereum, która wykorzystuje tak zwany optimistic rollups, to jest przetwarzanie części danych i obliczeń off-chain, czyli zamiast wszystko przetwarzać, obliczać, powodując tłok na sieci, sporo rzeczy jest obliczanych poza, a potem wysyłanych w jednej grupie, w jednym takim batchu do sieci, czyli jakby zwiększa się przepustowość. Arbitrum tutaj idzie po tej samej ścieżce, którą poszedł Optimism. Jest jeszcze Metis, to też jest sieć, która jest na tej samej technologii oparta. Generalnie chodzi o skalowanie Ethereum, o zwiększanie przepustowości, skalowalności. Wiele ludzi czeka i uważa, że Arbitrum będzie takim bardzo ważnym technologicznie ekosystemem.
Super. No, będzie się działo. Myślę, że nasi programiści, którzy siedzą w pokoju i oglądają też z nami kwadrans, oni mówią, że za każdym razem, jak oglądają kwadrans, to dostają zawału serca, jak słyszą o tym, co my mówimy, że to już będzie. Więc dowiadują się, co mają serdecznie. zrobić. Nie denerwujcie się, na pewno dacie radę. Więc będzie dobrze. Jacku, dziękujemy za te informacje. Faktycznie Arbitrum to jest coś niesamowitego. Za tydzień widzimy się znowu z Jackiem i będzie za tydzień Jacek też mówił co ciekawego na Kandze. Dobrze mówię? Tak jest. Dzięki, Jacku. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dobra, Łukasz, ja mam przynajmniej 2 newsy na temat Kangi jeszcze, ale chciałbym je przepleść jakimiś informacjami z rynku, żeby nie było coś do powiedzenia. Bo ja chciałem ci powiedzieć o panu Nayibie Bukele, czyli prezes chciałem powiedzieć, prezydent Salwadoru. Salwador słynie z tego, że wprowadził Bitcoina jako legalny środek płatniczy 2021 wrzesień, tak? Dobrze pamiętam. Miał przeciwko sobie wszystkich z zewnątrz. No i jak myślisz, jakie poparcie ma prezydent tego małego kraju w procentach? No myślę, że duże. No tak, ale tak strzel w procentach, no bo to tam dużo. Wśród mieszkańców Salwadoru. No obywateli, tak. No, Zaznaczam, że już rządzi tam parę lat, od 2019 roku, czyli raczej zawsze popularność spada. No nie? Ponad połowa. 91%. No to brzmi jak Łukaszenka. No, ale jest to zrobione przez, po pierwsze, ta prognoza, zapomniałem słowa, sondaż został przeprowadzony przez środowisko dziennikarskie mu nieprzyjazne. To jest w ogóle dość ważna rzecz. No, jest postrzegany pozytywnie, nie tylko za to, że wprowadził Bitcoina. Tutaj wręcz trzeba jasno ci wypowiedzieć, że części obywatelów się to nie podoba. Części obywatelom. Czy obywatelom? O matko. Natomiast... Pieniądze i... Mam nadzieję, że profesor Miodek to nie ogląda, ale zwracam uwagę na to, że największą popularność Bukele ma wśród ludzi, którzy są młodzi i nie są zamożni. To jest ważne, no nie? Więc, czyli myślę, że w ogóle istotna część Salwadoru, no bo to nie jest przecież imperium finansowe, a to myślę właśnie wskazuje, czego oczekują ludzie młodzi i niezamożni. To oczywiście jest większym przeniesieniem w tej chwili, ale skoro taki prezydent ma takie poparcie, to myślę, że to też wskazuje na to, kto jest zainteresowany w tej chwili adopcją Bitcoina. No, oni są zainteresowani przede wszystkim tym, żeby być niezależnymi, żeby mieć wolność, nie musieć bać się tego, że na przykład jutro Fed coś powie i moje oszczędności w ciągu 2 dni tracą strasznie na wartości. To jest, myślę, bardzo, bardzo ważne, żeby dać to ludziom. Ja sam tego oczekuję, bo nie chcę się bać, że czyjaś decyzja może zrujnować moje finanse. Nie chcę czegoś takiego, a to faktycznie tylko daje krypto. Tutaj taka nowinka mała, no bo zaczyna się dużo mówić o CBDC. Tak. I mowa jest o tym, że tutaj przygotowania trwają właśnie pod wdrożenie CBDC. To mamy jeden dobry news z Florydy. Ach, właśnie, widziałem. Tak. Nie wiem, czy to już zostało przegłosowane, ale prawdopodobnie stan Floryda zakazuje wdrożenia CBDC. Ciekawe, że czy Stany mają aż tak dużą niezależność? Bardzo dużą. To jest niesamowite. Chciałem powiedzieć burmistrz Florydy, burmistrz Miami, tak? Tak. Który jest na Florydzie. Ron DeSantis. Znaczy, to jest gubernator Florydy, Ron DeSantis. Okej, czyli... On jest bardzo pro-bitcoinowy. Tak. Zresztą burmistrz Miami też. Właśnie. Także to się jakoś spina. To bardzo ciekawa wiadomość. Ostatnio słyszałem, co Janet Yellen, sekretarz skarbu, powiedziała, dlaczego CBDC, a nie Bitcoin. Wiesz, jakie było uzasadnienie? Bo? Transakcja oparta o Bitcoina trwa długo. Aha, to jest... Rozumiesz, a CBDC będzie szła od razu. No po prostu sprytnie próbuje tutaj, wiesz, wrzucić
zamglić, jak gdyby całą sytuację. Matko, jestem dzisiaj zmęczony. Ale chciałem powiedzieć, że jest dobra wiadomość dla tych, którzy chcą płacić bitcoinem szybko. Wystarczy, że będziecie korzystali z Kanga Pay i tutaj chciałbym, żebyśmy rozpoczęli nowy cykl, ponieważ nie wiem, Łukasz, czy wiesz, pewnie wiesz, ale ci teraz jeszcze powiem, że na przykład w Warszawie na ulicy Płocińskiej 18 w Warzywniaku możesz płacić Kanga Payem. Więc zapraszam każdą osobę, która jest w Warszawie, przynajmniej z tamtych okolic. Jeżeli robicie jakieś zakupy w Warzywniaku, idźcie tam. Tam można zrobić też transakcję typowo kantorową, ale za warzywa, za pomidory, za owoce, za truskawki naprawdę można zapłacić za pomocą Kanga Paya. Każdy zostanie obsłużony. Więc jeżeli ktoś chce płacić bitcoinem, ale boi się słów Janet Yellen, to nieprawda. U nas transakcja trwa 60 sekund w niesprzyjających warunkach, w normalnych trwa 30. No, będziemy pracowali nad tym, żeby było jeszcze szybciej. Zwrócę uwagę, że wypuściliśmy specjalną aplikację, która ma ułatwić przeprowadzanie takich transakcji. Właśnie w sklepach fizycznych, w restauracji, w kawiarni wypuściliśmy transakcję, która się nazywa Kanga Terminal, tak. I można przy jej pomocy po prostu podłączyć tą aplikację do swojego konta i dać wtedy temu komuś, swojemu pracownikowi dostęp do tej aplikacji, nie ryzykując, że cokolwiek złego ten pracownik będzie mógł nawet niechcący zrobić, a ta aplikacja po prostu służy do tego, żeby wpisać jaką kwotę ktoś ma zapłacić, wpisuje się kwotę, wpisuje się kod, który podaje osoba, która płaci, naciska Enter i to jest wszystko. Także bardzo prosto, bardzo szybko, a już wkrótce, myślę, będzie to jeszcze bardziej uproszczone, czyli dodamy do tego jeszcze skanowanie kodów QR, żeby było naprawdę szybko jeszcze. No właśnie, więc jeżeli prowadzisz sklep stacjonarny albo online, no ale teraz mówimy o sklepach stacjonarnych, daj nam znać, wdrożenie idzie błyskawicznie szybko, a przy okazji wspomnimy o tobie na kwadransie z Kangą. Sławku, mam jedną uwagę do twojego dowcipu dzisiejszego, bo Piotrek Bartkowiak bardzo słusznie zauważył, że przesolona firana to również może być solana. Gratulacje, przesłona. Przesłona, tak. Dobrze. Dobra, popatrzmy może w komentarzach, było dużo ciekawych pytań. Pytanie, jakie działania planuje giełda Kanga, które nie mają inne giełdy? Kurczę, no cała masa jest takich działań. No, będziemy stopniowo pokazywali. Przede wszystkim mocno skupiamy się na tych blockchainach, które nie są jeszcze wszechobecne, na przykład Algorand mamy wdrożony razem z asetami, to nie jest coś powszechnego. Pojawiają się nowe projekty na Algorandzie, które będą u nas listowane. No, mamy takie działania, no, Kanga Pay to też jest jedno z działań, które bardzo mocno chcemy rozwijać, albo na przykład rozwiązanie w postaci sellbacków, które wdrożyliśmy całkiem niedawno. Mało, tak naprawdę nie słyszałem, żeby jakaś giełda to oferowała, a tak samo jak wypłatę gotówki w bankomacie. No i właśnie płatności, wiele różnych rzeczy, ale a propos sellbacku, to nie wiem, czy wiesz, Łukasz, że dzisiaj możesz skorzystać z tej usługi z wykorzystaniem bankomatu. Wystarczy, że zadzwonisz na nasz stały numer bankomatowy, który być może teraz pojawi się tutaj w pasku na dole. Tak, Piotr, zerkam na ciebie. Pam. Jest. Każda osoba, która chciałaby skorzystać na promocyjnych warunkach z naszej usługi sellback, wystarczy, że będziesz przy bankomacie, zadzwonisz pod ten numer i nasz operator ciebie poprowadzi. Spłata może się odbyć również przez wpłatomat, prawie dowolny wpłatomat na terenie całego kraju, albo bezpośrednio już Omega złotówkami na Kandze. Tak, można będzie spłacać. Czy szczegóły oferty można gdzieś przeczytać? Tak, znaczy mogę o nich powiedzieć, jeżeli ktoś zdecyduje się zastawić swojego bitcoina, prawnicy powiedzieli, że mogę używać takiego słowa, także to jakby i na miesiąc to cała opłata to będzie 3 punkty procentowe i każdy kolejny miesiąc o 1 punkt procentowy więcej. Okay, uważam, że to jest promocyjne, bardzo fajne, a jest jeden tylko limit, do 4000 zł taką transakcję można przeprowadzić, co wynika z natury bankomatu i samej ustawy AML. Dobra. Kanga Pay to jest to, napisał Jacek Kołodziejczak. Dzięki, Jacek. A Krzysztof pyta się o to, jakie działania chcielibyśmy skopiować od innych giełd, których brakuje na giełdzie Kanga. To ja mogę uchylić rąbka tajemnicy, że pracujemy nad bardziej zaawansowanymi zleceniami. Ja nie chcę jeszcze
zdradzać, co to takiego będzie, ale myślę, że tutaj dołączymy do ścisłej czołówki giełd z nowymi typami zleceń, nie takimi prostymi, ale bardzo przydatnymi, jeżeli ktoś faktycznie chce tradować. Zachęcamy do śledzenia kanałów naszych. Za tydzień albo może za 2 więcej o tym powiemy. Konkurs. Tak, konkurs. Bo to już 3. kwadrans się kończy, słuchaj. Komentarzy. Dobra, to Łukasz, przypominam zasady konkursu. Konkurs, cotygodniowy konkurs, piszemy hashtag kwadrans z Kangą 142 i podajemy cenę w dolarach, jaką uważamy, że osiągnie Bitcoin na rynku Bitcoin do USDT i mówimy o otwarciu świeczki z godziny 9, czyli to wyznacza nam kurs. Piszcie, jakie uważacie, że będą, jaki będzie kurs. Muszę wam powiedzieć, że wyniki tego konkursu są, którym dzisiaj mamy, jest bardzo specyficzny, ale jeszcze dodam informację o nagrodzie. Nagroda to jest ilość Kang wyrażona ilością łapek w górę tego odcinka, czyli 141 i podzielone na 10, czyli jeżeli jest 800 łapek w górę, no to 80 Kang jest nagrodą i jeżeli nikt nie poda ceny bliskiej tej wartości, a bliska to uważamy $25, taka może być pomyłka, to nagroda przechodzi na następny tydzień i jest kumulacja. Dzisiaj kumulacja dzisiaj się pękła. No dzisiaj pękła, tak, bo mamy kumulację z 2 odcinków chyba. No to jest 3, jeżeli liczymy ten. Jeżeli ten dzisiejszy, to są 3 nagrody w takim razie zliczone, a jeszcze dodatkowo poprzedni odcinek Kangi 140 miał wyjątkową dużą ilość łapek w górę, co nas szalenie cieszy. Zachęcamy wszystkich do tego, żeby lubić, szerować, lajkować i tak dalej. Nam na tym zależy, więc jaka ta nagroda jest? Dobra, po pierwsze nagroda wynosi 197,6 Kang. Szybko, Łukasz, musiałbyś przeliczyć to w głowie, ile to jest na... To jest strasznie dużo. Tak, strasznie dużo, to jest rekordowa nagroda. Tak. I teraz cena z godziny 9 Bitcoina to było 27 519 USDT. No i wygrany pomylił się jedynie o $23. Wygrał Kuba Żeligowski. Tak, od razu wyjaśnimy, czy to rodzina? Tak, to rodzina. Dobra, ale to rodzina, były dyskusje o tym, czy Kuba powinien wygrać, natomiast regulamin nic nie mówi o tym, że ludzie, którzy pracują wewnątrz Kangi, czy członkowie naszej rodziny nie mogą brać udziału w tym konkursie. A skoro regulacje o tym nie mówiły, no to musimy przestrzegać tego, co się powiedziało. To, że ktoś jest związany z Kangą, nie może mu bronić brania udziału w tym konkursie. Tutaj jeszcze bardzo ważna rzecz, ta cena została podana zgodnie z zasadami. Czyli 6 dni temu. Tak, nieedytowany komentarz. Tak, nieedytowany komentarz. Kuba, gratulujemy. Gratuluję, Kuba. Mam nadzieję, że zaprosisz nas na dobry lunch. Tak, Krzysztof pyta, kiedy można dodawać komentarze, więc generalnie komentarze bierzemy pod uwagę te, które są podawane do końca jutrzejszego dnia, czyli do końca środy można podawać komentarze. Wszystkie komentarze, które zostaną do tej godziny podane, również podawane w tej chwili, one będą brane pod uwagę i teraz zaznaczam, jeżeli ktoś da 2 ceny albo będzie edytował, to jego oferta nie będzie brana, czy jego komentarz nie będzie brany pod uwagę. Nie wiem, jak jest, jak poda 2. Nie, musi być jeden komentarz tylko nieedytowalny, także jak ktoś się pomyli, no to trudno, no to po prostu czeka na kolejny konkurs. Tak. O matko, tyle komentarzy. Sławku, zostawmy sobie może jeden komentarz jeszcze wybierz, no, jeżeli masz taki. Nie, widziałem strasznie dużo ciekawych komentarzy, strasznie dużo. Więc cieszy nas to bardzo. Nie chcę po prostu wybierać jednego. O, Piotr napisał, że Rafał Zaorski coś o was wspomniał. Jak się odniesiecie? Myślę, że zadzwońcie do Rafała i się zapytajcie. Myślę, że my się z nikim nie spieramy. Mam nadzieję, że Rafał to potwierdzi. Przynajmniej taka jest moja wiedza. Tak. I niech to będzie ostatni komentarz w takim razie. Nasze bojowe okrzyki BCK, Bitcoin ciągle królem. KNF, Kanga na fali. I do zobaczenia za tydzień. Jeszcze raz podkreślam, subskrybujcie, dzwonejkujcie, czy co tam macie do zrobienia. Napiszcie jakiś komentarz, nawet taki po prostu techniczny, żeby algorytmy YouTube'a dobrze nas wylansowały na górze wszelkiego wyszukiwania. Tak jest. Coco Jumbo i do przodu. Dzięki, Łukasz. Dziękuję, Sławku. Widzimy się za tydzień. Hej. Cześć.